Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj będziemy recenzować piwo, w którym zamiast słodu są śledzie, a zamiast chmielu śmierć i zniszczenie. Tak naprawdę to nie. Dzień dobry, ja nazywam się JJ, znajdujemy się w ogródku obecnego tu Clemensa i w dniu dzisiejszym będziemy konsumować surströmming, czyli szwedzkie kiszone śledzie. Mateuszu, czy lubisz ryby? Nienawidzę ryb, to jest podwójne Bardzo wyzwanie dobrze. naszego. Dzięki Będzie- temu dziś będziesz miał okazję dokonać walidacji swojej nienawiści i przekonać się, że jest ona jak najbardziej uzasadniona. Dokładnie. Dzięki temu próba jest jeszcze bardziej rzetelna. Czego oczekujesz po tej puszce? Oczekuję tego, że może uda mi się nie umrzeć. Przyznajmy, do tego, że nie są to jestem... zbyt wygórowane oczekiwania. Tak, dodajmy do tego, że jestem na szczęście człowiekiem, który ma bardzo słabe powinienie, w czym upatruję swoje szanse na przeżycie tej próby. Ja z kolei myślę, że te wszystkie historie na temat surströmminga są jednak ździebko przesadzone i po odparowaniu największych gazów fermentacyjnych z tej ryby ona powinna być nawet całkiem smaczna. Ale w razie czego mamy... W razie wiadro czego na mamy wymianie. wiaderko. Kładę je tutaj, Tak. Dobrze, zaraz za nami i przystąpmy do tej zróbmy to. tragicznej w skutkach czynności. A czy będzie... Przykryj, aby osłonić to przed gazami fermentacyjnymi. Ja się troszeczkę odsunę. Uwaga. Okej, w takim razie przystępujemy. Surströmming, podejście pierwsze, mam nadzieję, że ostatnie. Raz, dwa, trzy. Nie, już chyba przestało. Zeszło ciśnienie, może zdjąć. Ej, nie, to wcale tak nie śmierdzi. Na razie nic nie czuć, to prawda. Czuć taką lekką kapustą kiszoną, odrobinę rybą, ale bardziej kapustą kiszoną. W zasadzie silniej czuję ten koperek, który mamy tu przygotowany, bo Szwedzi w ten właśnie sposób ją spożywają. Zwróćmy jednak uwagę na to, że byliśmy przezorni i ubezpieczeni, dlatego robimy to na zewnątrz przy dość silnym bocznym wietrze. Może mieć to jakieś znaczenie. Fakt, może. Zaczyna być coraz gorzej. Tak. Gorzej? Nie. Zawiewa w moją stronę. Spodziewałem się, że będzie znacznie gorzej. Dobra, to nie są filety, a więc musimy najpierw wyjąć kręgosłupy z tych rybek. Jak się czujesz? Prawda? Naprawdę. Przy okazji serdeczne podziękowania dla Elizy, która z narażeniem życia przywiozła tę puszkę ze Szwecji. Mateuszu, dlaczego nie jesz? Wygląda jeszcze gorzej niż pachnie. To wygląda jak ryba. Nie wygląda gorzej niż pachnie. Pachnie zdecydowanie gorzej niż wygląda. Nie lubię ryb. No jest to jakieś uzasadnienie. Wnętrzności mają konsystencję pasty. Jaki pasty? Czy ty widziałeś kiedykolwiek już pastę? Tak, w internecie. Na pewno nie miała takiej konsystencji. Dobra, to jest kręgosłup. No zapach jest taki... Taka lekka padlinka, zmieszana z kapustą kiszoną, ale jakiejś strasznej tragedii tu nie ma. Powieje w moją stronę. Możemy się zamienić, jeśli chcesz. O Jezus Maria. Przypomnij mi jeszcze raz, dlaczego to robimy? Dla nieśmiertelności
śmiertelnej chwały. O, ja pierdolę, o kur... ale zawiało teraz. Nie, dobra, zamieńmy się miejscami, bo ja nie wierzę, że to tak śmierdzi po To twoją jest, stronę. to jest chyba to. To jest ten strzał, to jest takie nieoczekiwane, to jest jak, wiecie, Nie wiem co to jest chyba zdenaturowane białko. jak lewy sierpowy Conora McGregora. Nie, samo mięso pachnie kiszonką. Taką standardową kiszonką. Dobra, spróbujemy najpierw sauté, a potem spróbujemy tak jak Szwedzi to jedzą, czyli na kanapce z ziemniaczkami, cebulką, koperkiem i śmietaną. Prawda, zamiast szwedzkiego chleba mamy macę, ale no, współudział Żydów w zasadzie żadnemu projektowi jeszcze nie zaszkodził, więc My Żydzi potrafimy wszystko. w smaku jest bardzo spoko. Takie kwaśne i mocno słone. Zostawia taki lekki jakby mydlano-rybny aftertaste. Już się muchy do nas zlatują. Ale smakuje zdecydowanie lepiej niż pachnie. Spróbuj, Mateusz. Zapomniałem, że oprócz smaku ryb bardzo nienawidzę także ich zapachu. Nie, naprawdę. Uważam, że te reakcje z takim wymiotowaniem, jakimiś, nie wiem, spazmami, to jest wszystko przesadzone, bo tu nie ma nic strasznego. Jakby jadłem gorsze ryby w polskich smażalniach. Dlatego też nie chodzę do polskich smażalni. Prawdopodobnie słusznie. Spróbuj trochę tego mięsa, bo właśnie go po to je oddzielam od skóry i kości. Tak przynajmniej to wyglądało na szwedzkich filmach instruktażowych. Jeżeli to ma być najbardziej śmierdzące jedzenie na świecie, to przyznam, że nawet, że jestem trochę zawiedziony. Ale muchy się zleciały. Spróbuj. Tu już masz oddzielone mięso. O ja pierdolę. Weź trochę więcej, bo smaku nie poczujesz. No nie, ale to będzie tragedia wtedy. Słuchajcie, gdybyście kiedyś potrzebowali dużo much w jednym Tak, miejscu na naraz, pewno jest dobry do ściągania much, natomiast nie wiem szczerze powiedziawszy, dlaczego ludzie tak na to reagują, bo moim zdaniem nie ma tu nic strasznego. Jakby jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do kapusty kiszonej, ogórków. To nie jest jakoś szczególnie gorsze. Cebuli nie zapominaj. No cebuli, no cebula nie jest kiszona sama w sobie jeszcze. I jak, Mateuszu? Jak znajdujesz smak? Znajduję go w swoich ustach niestety. Dobra. Wszystkich kości na pewno nie oddzielę, ale próbować warto. Smacznego. To jest przede wszystkim bardzo słone. Bardzo słone, lekko kwaskowate. A posmak ryby jest na trzecim, czwartym planie. Wyobraźcie sobie, że idziecie do jakiegoś portu. Gdzie tu jest najbliższy port? Nie macie przypadkiem bliżej do Bałtykiem. Morza Czarnego? Z Nie Bielska? mam bladego pojęcia, ale idziecie do najbliższego portu od waszego miejsca zamieszkania. Czekacie aż futry wrócą z połowu. I czekacie potem dalej. I Czekacie aż przez one pół roku. wyładują wszystko. I czekacie aż polecą jeszcze, popłyną tam jeszcze raz, gdzie miały płynąć. Wrócą, będą to robiły przez cały sezon. I potem idziecie do kapitana każdej jednostki i pytacie, czy może nie ma gdzieś jakiejś ryby, która leżała
w jakimś zakamarku ładowni przez cały ten czas od początku do końca tego sezonu połowów. I wtedy bierzecie tą rybę i on ją znajduje i rzuca w was. Oj Mateuszu, każe przestań. wam Ja wiem, że jesteś człowiekiem góra, nie człowiekiem morza, iść gdzieś bardzo daleko. ale to naprawdę nie jest aż takie złe. Po czym bierzecie tą rybę w jedną łapę, w drugą łapę bierzecie garść soli i naraz tak to wszystko wrzucacie do ust. Szwedzi jedzą to w formie takich kanapeczek właśnie z ziemniaczkami, z czerwoną cebulką, odrobiną Ktoś to koperku. naprawdę je w Szwecji? Tak, Szwedzi się tym zachwycają. W sensie Nigdy nie poznałem żadnego młodsze Szweda, pokolenie który by się tym Szwedów zachwycał. jest Nie tak znam bardziej, żadnego Szweda, ale to nie ma żadnego znaczenia. bardziej sceptycznie do tego nastawione. Ale jak robili badania, to jakieś tam około 50% Szwedów stwierdziło, że uwielbia surströmming. Szwedzi właśnie awansowali na mojej liście popierdolonych narodów. Ja pierdolę. Jakie to jest niesmaczne. To może chcesz spróbować kanapeczki? Nie, ja sobie zjem trochę śmietany. Bardzo dobra rzecz, polecam. Śmietana 18%, bardzo dobre walory smakowe, łagodna. Ja się wcale nie dziwię, że oni to jedzą w takiej kompozycji. Bo ta śmietana i ziemniaki fajnie pochłaniają tę kwasowość. Cebulka trochę zagłusza ten sfermentowany rybi odór. I generalnie, generalnie taką kanapkę to nawet ja mógłbym jeść. W zasadzie ja mimo, że nie jem, to myślę, że poprawiłbym kanapkę surströmming w jeden sposób. Usuwając z niej surströmming. Dokładnie tak. I Ale wtedy macie dobrą spróbuj, kanapeczkę spróbuj, bo naprawdę z jest, ziemniakami, cebulką, koperkiem, śmietaną. jest znacznie to jest lepsze. fajne połączenie na pewno. jest znacznie lepsze w kanapce niż sauté. Co nie zmienia faktu, że w sauté też nie jest takie tragiczne. To jest, kurwa, to jest jedna z gorszych rzeczy, jakie jadłem w życiu. Jedna z gorszych, a nie najgorsza. To już coś. Nie wiem, czy mogę wydać aż tak kategoryczny osąd. Na pewno nie pachnie tak źle, jak sugerowałyby to przesadzone reakcje, prawda, żadnych atencji tych youtuberów. Ja nawet nie miałem odruchu Ale- wymiotnego. Nie wiem jak ty. No, aż tak źle to nie było. No, śmierdzi to niebotycznie, ale są rzeczy, które śmierdzą gorzej. I są to rzeczy, które można znaleźć pewnie w przeciętnym gospodarstwie domowym. Śmietnik w upalny dzień na przykład śmierdzi znacznie gorzej niż to. Tak, ogólnie jeśli chcecie spowodować, że zwali wam się na łeb biblijna plaga much, to też jest to doskonały sposób. Otóż to. O kurwa, zawiało teraz w moją stronę. To jest tak, czasem przychodzi takimi falami, nie? Jakby się zbierało, jest taki bum, wystrzał, nie? Jak to idzie akurat w waszą stronę, to nie jest dobre. Właśnie, jeśli mówimy o tym, co nie jest dobre, to w smaku też zdecydowanie nie polecam. Musicie być jakimiś samobójczymi miłośnikami zgniłych ryb. One nie są zgniłe. To ta solanka zapobiega Kiszonych gniczu. ryb. One są tylko sfermentowane. Tak jak masz kwaśne piwo. To wszystko są bakterie kwasu mlekowego. Tak, Śmietana jest dokładnie tym samym. gdybym miał do końca życia pić piwo albo zjeść całą tą puszkę surströmming, to zdecydowanie do końca życia piłbym tylko kwaśne piwo. No, kwaśne piwo jest dobre, ale to też nie jest złe. To jest mini Patrz, to jest bąbelki. absolutnie Jeszcze fermentuje jeszcze tutaj zamiast siebie. bąbelki. Słodkie bąbelki z surströmming. Ktoś chce bąbelków, możemy zapakować, wysłać gdziekolwiek. Ale dziwię się, no bo okej, zapach jest uciążliwy. Dziwię się, że jeszcze żadni, nie wiem, antyfiarze, taksówkarze walczący z Uberem, czy Bo jest za drogie. inne zwierzaki, nie jest drogie, to kosztuje 20 zł w Szwecji. No właśnie, musiałbyś rzucać 20-złotowymi puszkami w ludzi. Nie rzucać. Otwierasz, wrzucasz komuś do taksówki, albo otwierasz i rozlewasz w metrze. I jedną puszką załatwiasz cały A co wagon. mówisz, dla złotówy to jest przez dzienny utarg. To Proszę myślisz, że się oni by nie na to sugerować w żadnym wypadku tym, co mówię. To nie jest dobry pomysł. Tak, każdego kto... Nie wiem, to w tym momencie jakby wyłączamy swoją odpowiedzialność, okej? Tak. To co, jeszcze rybkę? No, wiesz co, chyba sobie jakieś mięsko przyniosę. To jest mięso. Ryba to wbrew pozorom też mięso. Ryba to nie mięso, wegetarianie jedzą mięso, okej? Wegetarianie nie jedzą ryb. Jak to nie? Wegetarianie
wegetarianie jedzą ryby. Wegetarianie nie jedzą ryby. Jedzą ryby. Pescetarianie jedzą ryby. A, chuja to. Dobra. Dobra, w zasadzie bardziej od zapachu wkurwiają mnie muchy, które on przyciąga, także to może świadczyć jednak o tym, że to nie jest aż takie złe. Śmietana jest bardzo dobra, polecam. Więc taki finalny werdykt. Polecam tego spróbować, po to, żeby się przekonać, że to tak naprawdę nie jest takie straszne, jak internet to maluje. Może nie jadłbym tego jako przysmak, ale spróbować raz w życiu warto. Znowu dostałem strzała, słuchajcie, to jest tak jak... Zamieńmy się miejscami, bo ja ci nie wierzę. To jest tak jak próbujecie przejść nielegalnie przez granicę na lotnisku w Kanadzie i tylko dostajecie z tych, nie tam... Ile volt jest w paralizatorze? Nie, no to Dużo. gdyby to naprawdę tak śmierdziało, jak to opisują, to my już powinniśmy nie móc wytrzymać, a ja to czuję i nie rusza mnie to. Po raz kolejny zwalam to na karp tego, że jest wiatr i dość duża... Teraz wiatr wieje we mnie. I w ten sposób po raz kolejny udowodniliśmy, że Jędrzej nie jest normalnym człowiekiem. Były w stosunku do tego jakieś wątpliwości. Ktoś mógł mieć. No cóż, w każdym razie mam nadzieję, że bawiliście się pysznie i do zobaczenia. Było fatalne.